Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj gotuje znowu ze mną babcia Marysia, która pokaże nam, jak kiedyś gotowało się pyszne, wigilijne gołąbki, takie bez mięsa. Parzymy liście. Teraz Tylko jak to będziemy robić? no, tego, co ja- trzeba obciąć Głąba. główkę dookoła, żeby liście obchodziły. Dobra, zrobię to najpierw małym nożem. A głąba wyjmujemy czy zostawiamy? A wodę posoliłeś? A nie. Trzeba posolić wodę. Już posoliłem. No dobrze. Można wlać troszkę oleju do tej wody, też to będą lepiej liście odchodzić. A, to zaraz zrobimy. Fajny patent. Głąb wyjęty, tak wystarczy czy jeszcze? Tak. Wystarczy? To później najwyżej dotniesz. Aha. Na razie Dobra, to później dotnę. I teraz trochę oleju do wody. No troszkę oleju wlać. Dobra. Tak. Wkładaj delikatnie teraz kapustę, żeby się nie oparzył. Ja tu mam taki duży widelec. Tak, żeby, no, żeby może I- obrócić tą główkę. Aha, to tym wyciętym do dołu. No, żeby ci lepiej liście odchodziły. Dobra. Teraz chwilę niech się poparzy. Ile tak mniej więcej? 10-15 minut? Nie, 10 wystarczy. 10 wystarczy? Zobaczysz. Dobra. Jak wrócisz, to będą już liście odchodzić. No to czekamy na kapustę. No, no. Pomału zaczynają liście odchodzić. To dobrze, to wyciągaj po kolei. Dobra. Wyciągaj. O, Damy do takiej głębszej miski. można kłaść, można, no. O, bardzo dobrze. Babcia to chyba się gołąbków narobiła, co? O, narobiłam się. Narobiłam się gołąbków dużo. Rodzina była duża, trzeba było robić dużo gołąbków i A to na Wigilię to tylko zawsze takie postne, bez mięsa? Czy... tylko postne, wszystko było olejem kraszone. Olej z cebulką był smażony i tylko olejem było to robione. Ojciec chodził do olejarza, A olejarz? A to ja pierwsze słyszę takie... tak, nosił tam takie nasiała konopi i len i później z lnu i z konopi był olej. Ale No, z konopi proszę. był lepszy olej jak z lnu. Ale smaczny był ten olej, aż pachniał, taki był dobry. Dzisiaj takich rarytasów już nie ma. Dzisiaj takiego czegoś nie ma, naprawdę. Takim olejem z konopi to można było sobie surowym chlebek posmarować i To jak w Grecji oliwą jak taką. oliwą i tak No. pachniało, taki O. dobry był. No i słyszycie Państwo, wracamy do olejów. Gdzie są ci olejarze? Wszystko już, te najlepsze takie fachy, Tak. wszystko gdzieś... Teraz tylko możesz w muzeum gdzieś to oglądać. albo olej w butelce. No, nie ma takiego czegoś. Tak jak ja kiedyś takie coś przeżyłam, że chlebka się nie upiekło, jak się na żarnach mąki nie ukręciło. A to też samemu mąkę trzeba było kręcić. Tak, to trzeba było kręcić i narobić się, żeby tę mąkę zrobić z tego zboża. Żeby ten chlebek upiec na tych żarnach. Teraz to na takiego czegoś to może nawet w muzeum nie ma tych żarnów. No proszę. jak A ja- żarna to takie koła, tak? Nie, to było takie coś, takie dwa kamienie okrągłe i wiesz, tam się zboże rzucało do tego i kręciło się takim czymś. Tu mąka wychodziła. O proszę. Było ciężko, ciężko było. Nie tak jak teraz, nie? O, nie tak jak teraz. Tylko, że teraz wszystko jest sztuczne.
a kiedyś było prawdziwe. Wszystko było domowe. Takie I takie najlepsze. No, liście ładnie odchodzą. Oj, widzisz, bardzo dobrze. Babciu, a na Wigilię to zawsze u babci było 12 potraw, czy... No musiało być byle cokolwiek, aby potrawa była. Tam były gołąbki, pierogi, była kasza różna tam, czy ryż, Kapusta z grochem, pusta z grochem i z grzybami była. a kutia. Kutia. U babci kutia była? Nie, tego nie. Tego Nie u było. nas nie było. Nie było. No co do... Nawet ziemniaczki były kraszone olejem i też się liczyło do potrawy. Aha, to takie bardzo skromne potrawy były. Takie skromne potrawy, ale musiało być 12 potraw. No i to właśnie się ceni. Tradycja przede wszystkim. Tak, i to też ludzie biednie żyli, Ale szczęśliwie. ale szczęśliwe byli. Tu jeszcze tą końcówkę to jeszcze zostawimy. Bym się poparzył. Tą końcówkę to jeszcze zostawimy, nie? No, może Niech się jeszcze najwyżej- parzy, bo jeszcze słabo liście odchodzą od środka, ale Tak, tutaj tak. już mamy dość dużo liści. No, To postawimy teraz teraz tu. trochę ostygnie, trzeba wycinać te żeberka. Aha, tutaj tu. To te żeberka trzeba obciąć, co się lepiej gołąbki zawijają. Dobrze, babciu, to ja już się za to biorę. Tu niech się parzy i jak to zrobimy, to będziemy Robić chyba... farsz. Farsz. Dobra. O, I kładę jeden na drugi. One jeszcze zmiękną. tak. Takie małe liście, ich nie wyrzucamy. One się nam jeszcze przydadzą. Przyda to się, pewnie. Babcia mówi, że ani głąba nie wyrzucamy, ani małych liści, ani tych wyciętych żeberek. Bo pod spód się wrzuci, żeby się gołąbki nie przeklejały, nie przypalały. O właśnie. I to jest cała mądrość w gotowaniu, żeby nic się nie zmarnowało. Tak. Kiedyś tak się żyło i ja taka jestem przyzwyczajona do dziś, Tomek, że ja nie lubię niczego zmarnować. Wszystko się musi I służyć. bardzo dobrze i tak właśnie powinno być, bo dzisiaj naprawdę marnuje się bardzo dużo jedzenia. Tak. Jak była wojna, było naprawdę bieda była, chleba nie było, do chleba nie było. Tak się żyło, aby przeżyć. To ja taka jestem przyzwyczajona do tego do dziś. I to jest taka refleksja. Możemy posłuchać babci i wyciągnąć wnioski o tym, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Ile jedzenia musimy zmarnować, wyrzucić, żeby w końcu się przekonać, że nie możemy tego robić. Babciu, liście stygną, To teraz robimy farsz. robimy farsz. Składniki to praktycznie mamy, oprócz cebuli. Musimy przysmażyć i zetrzeć Zetrzeć kartofelki. grzybki, tak jak babcia Tak. mówiła, mam już, one się moczyły kilka godzin i później je gotowałem. I No, one są to dobrze, miękkie. dobrze, Tej wody bardzo. też nie wylewamy. To woda się przyda, można do gołąbków wlać, będą pachniały gołąbki. O grzybkami. właśnie, będzie gołąbki pełne smaku i aromatu. Wcieramy kartofelki, w międzyczasie możesz położyć masełko i cebulkę. Aha, się dobra. smaży. No, w sumie tak, to nie będziemy marnowali czasu. Tak. Będzie szybciej. O, włóż masełko, Już cebulkę. masło mam tutaj dużo masła, tyle połowę tego albo Starczy. starczy? Starczy. A może, no nie wiem, a nie jest babciu za dużo? Proszę. Nie jest za dużo? Nie. Nie jest za dużo. Skroiłem dwie takie średnie cebule. Proszę. Skroiłem dwie średnie cebule. No. No teraz szoramy ziemniaczki. Tak, bo przy tym najwięcej roboty.
Chociaż ziemniaków nie ma za dużo. Babciu, a kiedy u was choinkę ubieraliście? Przed kolacją przeważnie, w Wigilię. W Wigilię, przed kolacją? Tak, To nie tak jak teraz, że już choinki tydzień- poubierane. nie było tak jak teraz, że tydzień przed Wigilią już choinka jest. Aha. Tylko we Wigilię, wszystko było we Wigilię. No u mnie już jest prawie tydzień czasu. Te potrawy nie robiły prędzej, tylko Wigilię. Też tylko w Wigilię. Tylko Wigilię, wszystko było świeżutkie, gorące. No a jak Mikołaj? Przychodził Mikołaj z prezentami? Mikołaja nie było, Tomek. Przeważnie kolędnicy byli, kolędnicy Tak, chodzili, była taka gwiazdą taką betlejemską, te kolędnicy. A dla dzieci prezenty to też nie było tak, bo to były biedne strony po prostu i nie było stać na to. Ale tylko były orzechy włoskie. To po kolacji przeważnie, jak już skończyła się kolacja, to ojciec wziął te orzechy, sypnął na podłogę. O, jak fajnie. A dzieci mało się nie pozabijały, które szybciej zbierał, które więcej. Tak było, wiesz, wesoło było, naprawdę. A teraz dzieci to w telefonach siedzą. Tak. Czasy się trochę zmieniły. I kolędowali, cały wieczór kolendy śpiewali przy kolacji. Proszę, jak tak rodzinnie, przyjemne, prawdziwe święta. Tak, tak. No i wiesz, nie tylko domownicy byli, ale rodzinę, tak stryjek przychodził z rodziną, ciocia z rodziną przychodziła też. Także, a później jedne do drugich. Tu się skończyli kolację, to szły do drugiego też. A to trochę u jednych, trochę u drugich, nieraz tak? To do północy i po północy było. Całą noc chodzili jedne do drugich, tak na tą Wigilię. Proszę. Aż można pozazdrościć takich czasów. No tak było, wiesz, tak ludzie rodzinnie żyli. Tak, a dzisiaj to tak wszystko na A szybko. dzisiaj tylko każdy sobie. No. Takie to czasy. Ziemniaki, babciu, mamy starte, a to przechylę. O, w ten sposób. I dobrze odcisnąć. Tak, Mocno. odcisnąć to, żeby tak dużo wody nie było. Dobra, starczy. Starczy? Starczy, nie tak aż mocno. I co? I to dodamy do kaszy, tak? Tak, wrzucamy do kaszy to. Gotowe. Cebula, nie wiem, ona Cebulka. musi być rumiana, czy musi być miękka? Wiesz, dobrze by było, żeby tak na złoty kolor się przypalił. Dobrze, to jeszcze ona troszeczkę Teraz pieprzu, soli, potrzebuje. grzybki. Babciu, grzybki. Właśnie, to może wkroimy grzyby. To odstawię. Ja tutaj już, tak jak babcia mówiła, wcześniej je ugotowałem. To dobrze, dobrze. O, i będzie takie naprawdę wigilijne, postne gołąbki. W sumie to już się doczekać nie mogę, jakich spróbuję, ale trochę trzeba poczekać. Jeszcze one będą musiały się trochę gotować, nie? Tak, To grzybów mocno nie siekamy. dobrze. Wody po grzybach nie wylewam. W niej będziemy gotowali później gołąbki. I teraz tak, babciu, co? Przyprawimy, zanim cebula się usmaży? Tak, to no możesz już pieprzu. Jakieś specjalne przyprawy? Proszę. Jakieś przyprawy oprócz pieprzu i soli? Nie, ja nie dawałam. Tylko pieprz i sól. To tak jak ja. Soli nie za dużo, No nie, bo kasza była gotowana już z na dodatkiem kasa soli. była gotowa. Tak, To nie trzeba dużo. ale jeżeli nie posolimy kaszy, no to wtedy tutaj trzeba dać Tak, więcej tak. tej soli. Aha, jajko jeszcze. Jeszcze jajka. Ja mam przygotowane tutaj 2 sztuki.
Tak, jeszcze jajko. Chodzi o to, żeby później gołąbki Tak, się nie ściąga. ściągnie, żeby się nie rozsypywały. Wszystko razem. Teraz dokładnie wymieszaj i już. I farsz mamy prawie gotowy. No i farsz gotowy. Liście gotowe i można gołąbki robić. I będziemy za chwileczkę zawijali. Ale ładnie pachnie niesamowicie. Widzisz? I mięsa nie trzeba. Nie tłuste, ale pachnie ładnie. Teraz babcia pokaże, jak zawija gołąbki. Babcia tak zawija. Bo ja tak nie umiem. O. Aż wstyd. Boże, niedobrze mi to wychodzi. Bardzo dobrze. Babcia już takie ręce to ma, wiesz, sztywne. Tak babcia zawija. To jest idealnie zawinięty gołąbek. No ty zawijaj po swojemu. Nie, ja zawijam teraz tak jak babcia. Tak? Tak, tak. A? I się udało. Nauczysz się. Ale mi takie równe nie Babcia wychodzą. inaczej nie umie, tylko tak. Ale babcine sposoby są najlepsze. Tylko widzisz, babcia już ma takie ręce trochę nie bardzo. No i gołąbki mamy pozawijane, teraz będziemy je gotowali. No, na spód połóż te żeberka. To, co wycinaliśmy z Tak, liści. żeby się nie... Troszkę Kładziemy na liści, spód. żeby się nie przykleiły do dna. Dobra. Nic się nie może zmarnować. O, tu mamy jeszcze kawałek głąba. O. I naskubiemy kilka liści jeszcze. Aby trochę dno przykryć. Żeby przykryć dno. Tak jest. Myślę, że tak będzie dobrze. I co? teraz układamy gołąbeczki. tak. Układam gołąbki. Dobrze. Pasują idealnie do tego garnka. O, widzisz? I teraz co? Zalewam tą wodę z grzybów. A nie za mało tej wody będzie? Mam jeszcze tutaj bulion warzywny. No to razem bulion zmieszaj może z wodą. Wtedy razem wlewaj. O. Ale to będzie aromatyczne. Przykryć troszkę tymi liściami. z Dobra. wierzchu. Tak pojedynczo. Ale tu wody jeszcze trochę brakuje. Dolejemy No jeszcze. to dole, to będziesz widział. O. I teraz jeszcze troszkę wody dolej, żeby przykryte były. Ale to zwykłą wodę z kranu? Kapustę wody dolej. Tą co parzyliśmy, tak? Tak. Ona już jest posolona i przygotowana. No właśnie. I wlewamy tą wodę, w której parzyliśmy kapustę. Dolewamy, tak żeby Tak, gołąbki dobra. były przykryte. Tak, tak. I co? I teraz No, nakrywam i co? Ile czasu one będą się gotowały? o, na pewno 2 godziny. No i po mniej więcej 2 godzinach gołąbki są gotowe. Gotowe. W międzyczasie podsmażyłem również cebulę na maśle, żeby
trochę okrasić te gołąbki. Tak, no trzeba z wierzchu trochę okrasić. Więc nic nam innego nie pozostaje, jak tylko je spróbować. No to dobrze. Spróbuj. Ale pachną. Pachną, mówisz. Żeby Pachną tak smakowało, cudownie. jak pachną. Och, jak pachnie, to i będzie smakowało. No zobaczymy. Ale dla babci tylko jednego. Tylko jednego? Tylko jednego. Co No bo ja to sobie Babcia dwa muszę więcej nałożyć, takie pyszne. Wyglądają naprawdę apetycznie. I teraz cebulka. I na górę, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę. I to takie wigilijne, postne, bezmięsne gołąbki. Tak. Aha, No. widelec. Proszę. Smacznego. Smacznego. Zobacz. Kapusta, O, aż się mięciutkie rozpływa. liście. Mięciutkie liście. Coś wspaniałego. Dla babci dobre, dla ciebie nie wiem. Są pyszne. To dobrze. Smacznego jeszcze raz. Dziękuję, babciu, nawzajem. Naprawdę są gołąbki przepyszne. To wszystko razem po prostu jest fantastycznie smakowite. To dobrze. Cieszę się, że babci gołąbki jeszcze smakują. Takie gołąbki na Wigilię będę robił Takie od teraz dawno zawsze. się jadło tylko. Ale one są wspaniałe, babciu. One są po prostu przepyszne. Mięciutkie, delikatne, pełne smaku. No a my już się dzisiaj z wami żegnamy i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Babcia, coś do widzów. Smacznego dla miłych gości, którzy nas oglądają. Smacznej Wigilii. I Bóg się rodzi, moc ruchleje na święta. To do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.